Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Widać też. Z tyłu przynajmniej biblioteczkę widać. Nie wiem, czy byliście kiedykolwiek w Estonii. Bardzo takie ciekawe, urokliwe państewko. Ja tam miałem okazję być, jak pływałem do Finlandii. No a przy okazji rzut beretem to jest Tallinn, więc tam można sobie zajrzeć. No i miałem możliwość bycia w Estonii. W Estonii w ogóle niedaleko Tallina znajduje się jedno z najbardziej takich zagadkowych miejsc na świecie. To miejsce nazywa się Merivale. No i o tym miejscu w ogóle opowiadają tak naprawdę liczne legendy. No ale i nawet uczeni oprócz tych legend traktują dosyć poważnie mm, to miejsce. Wystarczy tylko dodać, że tajemnice tego estońskiego miasteczka próbowały rozwiązać tak naprawdę wywiady trzech państw. No, od czego się wszystko zaczęło? Ano, wszystko zaczęło się od studni, bo ta niezwykła historia rozpoczęła się w połowie lat 60. ubiegłego wieku. No i właściciel działki w rejonie Maryvale, taki mechanik samochodowy, Virgo Mead, postanowił wykopać koło domu studnię. Początkowo praca szła mu nawet dosyć sprawnie, ale na głębokości około 7 metrów natknął się nagle na jakiś metalowy przedmiot o gładkiej powierzchni srebrzysto-szarego koloru, przypominającego taką płytę. Virgo próbował wykopać to znalezisko, albo nawet też tak jakoś obejść troszeczkę bokiem to znalezisko, no ale wszystkie próby spełzły na niczym, bo okazało się, że ten przedmiot był bardzo wielki. Do tego jeszcze za każdym uderzeniem w płytę mężczyźnie robiło się słabo, robiło się coraz gorzej. Virgo wziął się jednak w garść, no i postanowił robotę, którą zaczął, dokończyć. Zdobył gdzieś młot udarowy, no i godzinami walczył z tą właśnie przeszkodą. Ostatecznie udało mu się wybić dziurę w płycie i wierzchnia warstwa była twarda, ale szczerze mówiąc nie była ona zbyt gruba. Jednak pod nią była następna warstwa, troszeczkę z bardziej złożoną strukturą, przypominała troszkę takie sople albo gwoździe, jakby to można było ująć. No ale jego upór przyniósł oczekiwany efekt, bo po kilku dniach w płycie powstał taki otwór w pełni odpowiadający średnicy tej studni, którą oczekiwał. No nieoczekiwanie zaczęła przybierać woda, no i radość gospodarza trwała krótko, bowiem woda, chociaż czysta, tak naprawdę nie nadawała się w ogóle do picia. No więc tyle pracy poszło po prostu na marne. Rozczarowany Mit postanowił zakończyć swoją epopeję ze studią, no i wiadro odłamków z płyty wsypał z powrotem do wody. Ale wsypał te odłamki, ale nie wszystkie, bo dwa największe odłamki zachował sobie na pamiątkę. Te odłamki w ogóle były z takiego twardego, nieznanego metalu, troszeczkę podobnego do aluminium. Tutaj z boku widzicie, o, dobra, widzicie, jak jeden z tych odłamków wyglądał, natomiast niżej przedstawiłem taki projekt, przypuszczalne położenie tego obiektu pod ziemią. No więc ten kawałek płyty nazwano później w trakcie badań takim obiektem M. Wkrótce po tych wydarzeniach w domu Virgomita zaczęły dziać się takie, no można by powiedzieć, osobliwe rzeczy, bo po nocach słychać było, przepraszam, hałasy, przewracały się meble, naczynia, książki. Virgo w ogóle był to człowiekiem bardzo towarzyskim, miał wielu przyjaciół, nieraz w ogóle zapraszał ich do siebie. Wśród tych przyjaciół był m.in. fizyk, którego bardzo prosił, żeby on się tam zainteresował tą historią ze studnią i z tą płytą. Poprosił też ten naukowiec Virga o ten kawałek metalu, aby mógł go pokazać w estońskiej Politechnice. No i kiedy zaczęto badania, uczeni w ogóle za nie mówili, bo okazało się, że metal zawiera tytan, chrom, wanat, nikel i jeszcze 34 inne pierwiastki z tablicy Mendelejewa, które nigdy nie występują w przyrodzie razem. A mało tego, w ogóle we współczesnych warunkach otrzymanie takiego stopu metali było po prostu niemożliwe.
Bo metal ten był odporny na działanie wysokich temperatur oraz stężonych kwasów. Według opinii uczonych ten rodzaj materiału mógł prawdopodobnie powstać przy użyciu technologii proszkowej i ekstremalnie wysokich ciśnień, co przy oczywiście dzisiejszym rozwoju nauki i techniki jest praktycznie mówiąc niewykonalne. W 1969 roku unikatowe znalezisko z Maryvale znalazło się na stole młodego uczonego Herberta Wiedinga i ten tajemniczy odłamek przyniósł jeszcze jedną dosyć ciekawą niespodziankę, bo pewnego razu dotknął go przypadkowo jeden z inżynierów i poczuł takie jakby uderzenie jak od silnego wyładowania elektrycznego, po czym stracił on przytomność. I Widiga był bardzo poruszony, on sam wiele razy brał przedmiot do ręki i nigdy niczegoś takiego nie odczuwał. Przeprowadził taki eksperyment z udziałem ponad 300 osób, współpracowników, krewnych, tam znajomych, nawet różnych ekstresansów, czyli takich ludzi o zdolnościach paranormalnych. No i okazało się, że ludzie reagowali na ten nieznany metal w różny, naprawdę w różny sposób. Jedni czuli uderzenie prądu, inni czuli jakąś taką lekką wibrację, ktoś odczuwał chłód, inni odczuwali jakieś oparzenia na rękach. Jednym to samopoczucie się poprawiało, innym z kolei na odwrót. No i ów naukowiec oddzielił takich 8 typów różnych działań, no i było szczerze mówiąc na czym myśleć, można było przystąpić do następnych badań. I te badania następne były przeprowadzone w latach 1970-1988. Ta próbka M, bo taką nazwę, jak już powiedziałem, nosił ten odłamek w oficjalnych dokumentach, została przekazana do analizy w instytutach i laboratoriach Moskwy, Leningradu, Kijowa. Wyniki badań w ogóle, żeby było ciekawie, utajniono. Do Talina wysłano specjalną komisję. W ogrodzie koło tej zasypanej studni zrobiono taki wykop na kilkanaście metrów, no i na poziomie 6 metrów przeprowadzono taki poziomy tunel. Tą tajemniczą metalową płytę odkryto na głębokości tak mniej więcej 7-8 metrów, no a potem pracę trzeba było szczerze mówiąc przerwać, bo tak wyszło, że technika zawiodła. No jeden z badaczy postanowił w ogóle opuścić się do tego wykopu na jakiejś linie. Po chwili koledzy zauważyli, że on na tej linie bezwładnie zwisa, więc z trudem wydobyli go na powierzchnię. Żadnych on obrażeń nie doznał, no ale był w straszliwym stanie, jakby go ktoś po prostu śmiertelnie przestraszył. Nawet po długim pobycie w szpitalu ten uczony nie mógł wrócić przez długi okres czasu do siebie, do tego swojego stanu zdrowia i szczerze mówiąc niczego nie pamiętał. Co się z nim działo w ogóle pozostaje tajemnicą. Po 4 miesiącach podobny przypadek spotkał kolejnego ochotnika, tym razem jednak z powierzchni obiektu oderwał się taki zielonkawy trójkąt i on mocno uderzył tego człowieka w brzuch. Wyciągnięto go szybko, udzielono pierwszej pomocy. On oczywiście stracił przytomność, no a na ciele, co najdziwniejsze, miał wypalone takie 4 ślady w kształcie rąbu. Kiedy na dodatek do szybu zaczęła napływać ogromna ilość wody, to badanie obiektu przerwano i ten ojciec rosyjskiej biurokracji Soczewanow na podstawie swoich badań na miejscu sporządził takie dokładne szkice i schematy tego obiektu. I ten obiekt miał kształt owalny, o mniejszej takiej średnicy, około 15 metrów. Górna krawędź znajdowała się na głębokości 3 do 7 metrów. Kąt pochylenia wynosił 35 do 40 stopni. Wysokość obiektu wynosiła mniej więcej 2,5 do 4 metra i tak się zmieszała ku krawędzi. No, sądząc po ciężarze właściwym próbki, ten ciężar powłoki bez tej ewentualnej zawartości, no to sięgał około 200 ton. W połowie lat 90. znany w Estonii badacz zjawisk paranormalnych Igor Wolke zaprosił do Talina wybitnego takiego moskiewskiego parapsychologa, aby ten zbadał tą działkę mita. No i Rosjanin nigdy nie był w Talinie i nie widział, gdzie znajduje się owa działka. No, Wolke dla utrudnienia wysadził parapsychologa kilka kilometrów przed celem. Jeśli ten jest prawdziwym specjalistą, no to jak stwierdził, sam znajdzie drogę. No, zdziwienie w ogóle Wolkiego nie miało granic, kiedy po pół godzinie jego gość z Moskwy był już właśnie na podwórzu u Mita. No i po dłuższym badaniu on wydał taki werdykt, że
Obiekt rzeczywiście po staremu znajduje się pod ziemią. Co więcej, kilka metrów od niego leży jeszcze jeden trochę mniejszy i najbardziej zadziwiające odkrycie to w małym obiekcie znajdują się jakieś zwłoki. Prawdopodobnie była to kabina ze zwłokami pilota. Ten w ogóle rejon Maryville jest uważany za jeden z najchętniej odwiedzanych przez UFO rejonów. No, na temat tego tajemniczego obiektu Igor Wolke posiadał taką własną hipotezę. Sądził on, że jest to swego rodzaju taka latarnia morska, podobnie jak ziemskie pojazdy, takie UFO wymagają pewnych systemów nawigacyjnych. Ten, co może być statkiem kosmicznym z funkcją naprowadzania innych pojazdów oraz jakimś naukowym laboratorium. Niektórzy w ogóle proponowali zburzyć ten dom mita, sprowadzić ciężki sprzęt, wydobyć ten talerz na Boży świat. No wszak te 200 ton unikatowego metalu, powłoki plus być może bezcenna aparatura, silnik, sprzęty. No pytanie, czy warto się tak naprawdę z tym wszystkim spieszyć? Przecież nawet w przybliżeniu nie wiemy, jak ten obiekt może zareagować na naszą ingerencję. Wystarczy wspomnieć takie dotychczasowe próby, które zawsze jakoś kończyły się fiaskiem, a dla wielu w ogóle kończyły się tragicznie. Na koniec mógłbym powtórzyć w sumie słowa, które kiedyś powiedział właśnie Igor Wolke. On powiedział coś takiego: im więcej wiemy, tym w gruncie rzeczy mniej nam wiadomo. Pytanie, co tak naprawdę leży w ziemi na przedmieściach Talina, z pewnością prędzej czy później się oczywiście dowiemy, ale na zęby współczesnej ludzkości to ten orzeszek moim zdaniem jest jeszcze za twardy, żeby go tak naprawdę rozgryźć.